Co oznacza 32 bit float? Czy audio nagrane w 32 bitach jest lepsze i dlaczego? Na te pytania postaram się dzisiaj odpowiedzieć, a pomoże mi w tym zestaw mikrofonów bezprzewodowych Rode Wireless Pro. Wspomnę tylko, że te mikrofony dostałem od firmy Rode, natomiast nie mieli oni wpływu na moją ocenę. Uwaga, spoiler! Te mikrofony mają kilka wad, ale o nich później. Każdy, kto choć trochę interesował się fotografią, wie, czym są zdjęcia RAW. W uproszczeniu są to surowe pliki, które mają zapisane w sobie wszystkie informacje, które odczytała matryca. Dzięki temu później możemy bardziej ingerować w zdjęcie bez zbytniej straty na jakości. Zrozumiałe? Super. W audio odpowiednikiem RAW-ów są pliki 32-bitowe, które rejestrują o wiele więcej informacji niż pliki o mniejszej rozdzielczości. Są oczywiście pliki 16 i 24-bitowe, które odpowiadają 69 oraz 144 decybelowym zakresom dynamiki. Natomiast plik 32-bitowy rejestruje oszałamiające 1680 dB dynamiki. Do czego się to przydaje? W sumie tym 24-bitowym plikiem możemy już nagrać większość dźwięków, które chcielibyśmy. Natomiast trzeba pamiętać, że ma on węższy zakres, więc jeśli ustawimy go do nagrywania głośnych dźwięków, na przykład krzyku albo koncertu, a będziemy mówić ciszej albo szeptać, to on zarejestruje co prawda ten szept, ale jeśli w postprodukcji będziemy chcieli wyciągnąć to do góry, to wyciągniemy również mnóstwo szumów. Nagrywając z tym zestawem mikrofonów tego nie uświadczymy. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że mając 32 bity float, czyli nagrywając w tym pełnym formacie dźwięku, nie mamy przesterów. I oto dowód. Jak mogliście zauważyć, to było jedno nagranie i nie zmieniałem nic. Bez cięcia nagrałem swój głos oraz czyste i nieprzesterowane brzmienie auta. I to jest właśnie największa zaleta 32 bitów, brak przesterów oraz szumów. Co prawda kamera nie zapisuje plików 32-bitowych, ale Rode nagrywa te pliki wewnątrz i każdy nadajnik, mikrofon może zapisać do 40 godzin plików, a później możemy to wszystko synchronizować w postprodukcji. Nazwy mikrofon, nadajnik będę używał naprzemiennie, a to dlatego, że każdy nadajnik jest też mikrofonem. W zestawie otrzymujemy dwa etui, jedno z akcesoriami, a drugie z odbiornikiem i dwoma nadajnikami. To drugie etui jest też stacją ładującą oraz służy do zgrywania i zmiany ustawień każdego z urządzeń, ale do ustawień przejdę za chwilę. Jeśli chodzi o akcesoria, które otrzymujemy w zestawie, powiem jedno. Wow! Sama wartość akcesoriów to ponad 1500 zł. Sam jeden mikrofon krawatowy Lavalier 2 kosztuje ponad 500 zł, a w zestawie otrzymujemy dwa takie mikrofony. Tylko jeśli chodzi o te mikrofony krawatowe, to mam do nich mieszane uczucia. Owszem, dźwięk nagrywają bardzo dobry. Zresztą macie teraz tego przykład. Są bardzo cienkie, w sensie mają cienkie przewody, wzmocnione kevlarem, mają dodatkowy klips, który ułatwia zrobienie pętli reporterskiej, tylko kurde ten gwint. Ja wiem, ma to ułatwić pracę i zapewnić dodatkową ochronę przed przypadkowym wypadnięciem, wypięciem mikrofonu, ale ta nakrętka powinna być ruchoma do poprawnego wkręcenia mikrofonu. Ją można odkręcić i wtedy mamy klasyczny jack, który wpinamy w inne rejestratory audio. Natomiast aby zabezpieczyć krawatówkę w nadajniku, to albo kręcimy całą wtyczką jack i skręcamy przewód, albo jak debil kręcimy nadajnikiem. Kręcąc tylko koronką, owszem, zakręcamy ją na nadajniku, ale odkręcamy ją z jacka. Przykładowo w mikrofonie Deity poprawnie to zrobili. Można? Można. Rode, poprawcie to lepiej w następnej wersji. Jeśli nie chcecie jednak używać krawatówek, to można używać samego nadajnika, mikrofonu, w sumie rejestratora. Zaraz wyjaśnię. Mocujecie go za pomocą klipsu na klapie marynarki, bluzy, kurtki, tak jak ja tutaj w tym przypadku. A jeśli macie jednolity materiał, to zakładacie klips magnetyczny i voilà! Zamontowane. Ale możecie też zrobić tak jak ja, dokupić taki uchwyt i używać go jako mikrofonu do wywiadów. W sumie bardzo wygodne rozwiązanie. A dlaczego nazwałem to również rejestratorem? Ponieważ tak jak już wspomniałem wcześniej, ma wbudowaną pamięć i może nagrywać audio bez odbiornika i bez zapisywania audio w pliku filmowym. Natomiast warto korzystać z odbiornika i już tłumaczę dlaczego.
W aplikacji na komputer mamy możliwość zmiany wszystkich ustawień dla odbiornika oraz dla nadajników mikrofonów. Dzięki presetom, które Rode przygotował dla większości popularnych kamer, możemy w łatwy sposób wybrać najlepsze ustawienia, które zagwarantują najlepszą jakość audio. Możemy również ustawić, aby mikrofony rozpoczynały nagrywanie zaraz po wyjęciu ich z pudełka, co zapewni brak obawy, że zapomnimy rozpocząć nagrywanie, a w ferworze pracy czasami się to zdarza. Wiem coś o tym. A jeśli włożymy mikrofony z powrotem do etui, to będą one z automatu ładowane. Etui pozwala na 3-krotne naładowanie całego zestawu, a w pełni naładowany zestaw pozwala na nagrywanie około 7 godzin materiału. Wracając do aplikacji na komputer, możemy przeglądać i pobierać nagrania z mikrofonów. Niestety nie możemy tego zrobić w aplikacji na telefon. Podłączając etui dołączonym przewodem do telefonu, możemy w apce zmienić część ustawień, ale gdy tym samym przewodem podłączymy do telefonu sam odbiornik, to działa on po prostu jak mikrofon zewnętrzny, więc nagrywamy filmy z mikrofonem Rode. Tak brzmi audio z wbudowanych mikrofonów w telefon, a tak brzmi audio z mikrofonu Rode, który jest wpięty do iPhone'a. Teraz czas na test zasięgu. Rode deklaruje zasięg do 260 metrów, aczkolwiek moim zdaniem to nie ma sensu, bo raczej nikt nie będzie nagrywał aż z tak dalekiej odległości. Bardziej tu chodzi o stabilność sygnału i domyślam się też, że gdy znajdę się między mikrofonem a odbiornikiem, to sygnał może być przerywany. No to lecimy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To jest 10 metrów i jeśli coś przerywało, no to na pewno to usłyszeliście. Kolejne 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jestem na około 20 metrach. Pamiętajcie, że mikrofon mam tutaj na klatce, więc jeśli jestem do Was tyłem, to właśnie wtedy pewnie mikrofon przerywa. Pójdę jeszcze jakieś 20 metrów. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jestem na jakichś 40 metrach od mikrofonu. Trochę się poobracam, mówiąc do Was oczywiście, testując ten mikrofon. Teraz prawdopodobnie coś przerywa. Jeśli coś przerywało, no to trudno. Ale tak jak powiedziałem, ten test nie ma za bardzo sensu, bo nawet jeśli mikrofon przerywa i sygnał nam się urywa podczas nagrywania, to zawsze mamy nagranie wewnątrz każdego nadajnika, które później możemy odzyskać, synchronizować z nagraniem i uratować klip. Nagrania na wietrze ratują nam natomiast kotki, czyli takie czarne włochate, które mogliście zobaczyć już w poprzednim filmie, gdy wiał fest, a praktycznie nie było słychać żadnego wiatru. W zestawie mamy 5 sztuk, 3 na mikrofony, nadajniki oraz 2 na mikrofony krawatowe. I najważniejsze, że te nadajniki możemy schować do etui wraz z założonymi mikrofonami, co nie jest tak oczywiste w zestawach innych producentów. Co do ratowania nagrań, to jest jeszcze jedna opcja, bardzo ważna i jest nią Gain Assist. Jest to nic innego jak opcja, którą ustawiamy w każdym mikrofonie i odpowiada ona za automatyczne regulowanie poziomu sygnału, który jest wysyłany do odbiornika i później zapisywany w nagraniu. Dzięki temu nie musimy się martwić, że w głośnym miejscu nagle będą ogromne przestery, bo mikrofon bardzo szybko, dobrze wyreguluje wszystkie poziomy. Zatem czy nagranie w 32 bitach faktycznie jest lepsze? Po tym filmie już wiecie, że tak. Możemy łatwo uratować przesterowane audio, ale mamy również czysty klip bez szumów. Rozwiązanie Gain Assist gwarantuje czyste nagranie prosto z kamery i za to trzeba pochwalić firmę Rode. Niestety największym minusem tego zestawu jest mikrofon krawatowy i brakuje mu o tyle, aby był idealny. Niektórzy mogą też stwierdzić, że minusem jest rozmiar nadajników. I ja się nie zgodzę. Jeśli przeszkadza, można go schować i przypiąć mikrofon krawatowy bez tak naprawdę zmiany jakości audio. A jeśli dla kogoś minusem jest cena, no to sorry. Moim zdaniem za profesjonalną jakość warto czasami dopłacić. Jeśli film się podobał, to zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji, ponieważ tym bezpośrednio przyczyniacie się do rozwoju tego kanału. W razie dodatkowych pytań sekcja komentarzy jest Wasza, więc śmiało działajcie. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.